もう日本より日本っぽいです。ほんで Bo to jest po prostu człowiek, który bije tak, że klękajcie narody. 空手は日本の文化であり、心技体。 Powiem szczerze, kierunki mi się myliły czasami. I uwaga, co jest najlepsze w Dojo Starawiejś, to to. A dzisiaj wspólnie prowadzicie seminarium. Jakie to jest uczucie? I tu nie da się niczego oszukać. Hizaを上げてから回してください。Nigdy nie robimy obrotu na stopie przed wykonaniem tego ruchu łami do góry, tylko dopiero po tym, jak podniesiemy agete, pas. Podnosimy kolano, obrót na stopie i kopiemy. I 手を早く振る。Też pamiętajmy o tym, żeby machać ręką. 水が手についたのを払うイメージで。Mniej więcej wyobraźmy sobie, że mamy jakieś krople wody na ręce i chcemy je strzepnąć. 手首の力抜いて。 Za nami pierwszy trening tego obozu poprowadzony przez Kazufumi Shimamoto i Yuji Shimamoto. Tymczasem trening, jak przystało na prawdziwych fighterów, od razu praktycznie zaczął się ćwiczeniami właśnie pod kumite i tak też liczymy, że cały ten obóz będzie właśnie dotyczył tego obszaru. Kazufumi Shimamoto pokazał świetne techniki na rozciągnięcie na strefę Jodan, jak kopać wyżej, a Yuji Shimamoto pokazał techniki, które pozwalają na wykorzystanie dobrego tempa w walce i tempowania właśnie pojedynczych technik. Skupiamy się na pojedynczej, maksymalnie podwójnej kontrze, żeby tutaj też nie wchodzić w zbyt dużą wymianę. I chodzi o to, żeby tak sobie zaobserwować tego przeciwnika. Poatakuję chwilkę, spróbuję to zrobić. On atakuje. I żeby w tym tempie skontrować, żeby też nie było to tempo szybciej, tylko że ja muszę po prostu zaobserwować, że jestem sobie tutaj, on się zbliżył, jest cios. Idzie tutaj kopnięcie, na przykład udało mi się przegarnąć, jest kontra. Żeby to też było takie świadome, że on wchodzi w mój dystans, w taki zakres, że ja mogę go daną techniką zaatakować i po prostu to robię. Jeśli w ten sposób uda nam się wypracować takie reakcje, to nam będzie w walce znacznie łatwiej trafić i w ogóle coś osiągnąć. Nie będzie to wtedy aż takie przypadkowe. Maćku, co chcesz przekazać uczestnikom obozu na swoich treningach? Dzisiaj akurat skupiliśmy się na takiej pracy obronnej, na świadomości, kiedy, przed czym i jak przede wszystkim chcemy się obronić, żeby wyeliminować tą taką przypadkowość, że ktoś nas atakuje, a mamy nerwowe reakcje, więc taka świadoma praca nad obroną i traktowanie ataku przeciwnika jakby nie tylko jako zagrożenie, ale jako też szansę, żeby po obronie bądź to w kontrze przekuć na swoją korzyść jakby to, co się dzieje, a nie tylko zamykać się w obronie. Na Mistrzostwach Świata w finale z Yuji Shimamoto walczyłeś, a dzisiaj wspólnie prowadzicie seminarium. Jakie to jest uczucie? Jak w ogóle, jakie są relacje między wami jako zawodnikami, którzy jednak walczyli o to najwyższe trofeum w Kyokushin? Ja myślę, że to jest fajna sprawa, że możemy się spotkać w takich okolicznościach, razem prowadzić te treningi, przekazywać swoją wiedzę, a na pewno też w czasie tego seminarium będzie sposobność, żeby się zmierzyć ponownie w przyjaznych warunkach.
wspaniały dzień, w sam raz, żeby zdawać egzamin. Ale o tym później. Jesteśmy trzeci raz w Dojo Stara Wieś, a jeszcze ani razu nie pokazaliśmy wam domku, dlatego jest to teraz idealna okazja, żeby pokazać wam, jak wygląda wnętrze takiego domku. Chodźcie. W każdym domku jest taki przedsionek, czyli miejsce, w którym zostawiamy buty, ponieważ w domku nie można poruszać się w butach, generalnie powinno się tutaj poruszać na boso. Tak to tutaj wygląda, chodźcie dalej. Pierwszą rzeczą, którą widzimy po wejściu do domku, po lewej stronie w naszym przypadku są łazienki. I uwaga, co jest najlepsze w Dojo Stara Wieś, to to, że łazienki są 3, więc przy dużym obłożeniu domku każdy ma w miarę szansę na to, żeby błyskawicznie skorzystać z tego prysznica, bo są aż 3 prysznice, oprócz tego jeszcze 2 umywalki, aneks kuchenny, ale z tego raczej się nie korzysta, ale najciekawsza część tego domku to salon. A jeśli chodzi o główną część domku, czyli taki powiedzmy sobie salon, to też jest w takim iście japońskim stylu, czyli są rozłożone maty, jest miejsce, żeby sobie troszeczkę odpocząć, pokonwersować ze współlokatorami, a co do noclegu, czyli to, na czym się śpi, to futony na delikatnym podwyższeniu, właśnie w takich małych pokoikach po prostu. I tak właśnie wyglądają domki w Dojo Stara Wieś. Staraliśmy się tutaj pokazać wam jak najbardziej tą atmosferę i tą otoczkę, która tutaj panuje, ale nic nie odda tego, co można poczuć będąc tutaj osobiście. Dlatego gorąco zachęcam was do tego, żeby brać udział w seminariach, które odbywają się w Dojo Stara Wieś, bo naprawdę panuje tutaj niesamowity klimat. Jeśli byliście już tutaj, to dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze wrażenia po Dojo Stara Wieś. Tymczasem my wracamy na kolejne treningi z Yuji i Kazu Fumishimamoto oraz Maciejem Mazurem. この状態で肘、肩、骨盤、そして足、ここを使いながら切っていきます。 Staramy się wykorzystać całe ciało, łokieć, ramiona, biodra, nogi i obronić się przed ciosami. でこの時に絶対に足が伸びた状態で、これだと何も意味がないので、必ず腰を落として体を全身使いながらディフェンスをしていきます。 Co Shion chciałby, żeby uczestnicy wracając do domu zapamiętali z tego wydarzenia? A przede wszystkim zrozumienie, jak ważne karate jest w naszym życiu i że karate daje nam niesamowity rozwój i energię do tego, by stawiać czoła życiu codziennemu, tak? A kumite jest też bardzo ważnym tego elementem, tak mówiąc w skrócie. Shion w swoim życiu zdawał wiele egzaminów. Jaką Shion dałby radę na podstawie tych egzaminów, które Shion przeżył dla uczestników egzaminu? Znaczy, dla mnie egzamin to jest podsumowanie wieloletniej pracy, tak? I tu nie da się niczego oszukać. I tak naprawdę chodzi o to, żeby stanąć twarzą w twarz ze swoimi umiejętnościami i powiedzieć sobie, tak, przepracowałem ten czas, te wiele lat porządnie i nie mam sobie nic do zarzucenia, albo jest słabo, nawet jeżeli zdałem, to muszę mieć świadomość, że nie chodzi o to, żeby zdać, tylko o to, żeby siebie rozwinąć i iść dalej tą drogą w zgodzie z sobą, tak? Nie bawić się w jakieś niepotrzebne, jakby to nazwać, karierowiczostwo, tylko po prostu rozwój.
Kończymy drugi dzień seminarium Mazur Branch. To, co widzieliście tak naprawdę w tym materiale, to było na obozie, czyli różnego rodzaju wykorzystanie kombinacji, różnego rodzaju wykorzystanie technik nożnych. Szczególnie to pokazywał Kazufumi Shimamoto. Jutro czeka nas egzamin i walki, więc zobaczmy, jak przebiegał egzamin. Jak po egzaminie? Dobrze, sensaje się Hany chwalili, także myślę, że będzie pozytywnie. Teraz tylko śniadanko, idziemy na waleczki, pobijemy się i do domu. Co było najtrudniejszego teraz na egzaminie? Połączyć różne techniki, ręka, noga, na początku nie ma problemu, wchodzi w zmęczenie, już się myśli gubią, już nie ma takiej pustej głowy, że robisz tylko to, tylko faktycznie się trochę stresujesz. A jak to kata w poprzek maty? Powiem szczerze, kierunki mi się myliły czasami, gdzieś tam nie było do końca tak jak jest, no ale to jest egzamin. Jak sobie poradzimy na egzaminie, to poradzimy sobie i w walce, i na zawodach, i ogólnie w całym życiu. Zapytałem Mateusza o kata i tutaj jestem wam winny delikatne objaśnienie, ponieważ w pewnym momencie podczas egzaminu zdający zostali ustawieni nie tak jak zazwyczaj, czyli prostopadle do linii na tatami, tylko po skosie. Więc tutaj przy wykonywaniu kata można było bardzo łatwo wypaść z tej linii, którą trzeba trzymać. Szczególnie na przykład w pienianie trzecim, gdzie jest obrót. Tutaj naprawdę trzeba było być bardzo czujnym, żeby trzymać nadal tą linię. Generalnie jeśli chodzi o egzamin, był dość niekonwencjonalny, bo techniki były włączone, coś w stylu Idogeiko, ale nie były one tak jakby w takiej standardowej konfiguracji znanej wcześniej. Oprócz tego były też wykonywane na przykład techniki na jednej nodze. Tak? Kilka technik, Maigeri, Mawashigeri na jednej nodze, przeskok na drugą, więc to też był taki element, powiedzmy, sprawdzenia zawodników pod kątem nie tylko technicznym, ale i również takim zwinnościowym. No i co, za chwileczkę kumite. Kogo chciałbyś zobaczyć na tegorocznym Kokoro Cup? Tegorocznym to klasycznie na pewno chciałbym zobaczyć dwóch wyjadaczy, czyli Maćka i Marka. I wiesz co, na pewno Artema bym chciał zobaczyć, jak tam się odnajduje w takim towarzystwie. Chciałbym zobaczyć jakiegoś zawodnika top 4, top 8 z Japonii. Zimantas byłby fajny na pewno, bo to jest po prostu człowiek, który bije tak, że klękajcie narody. To on na pewno. No i nie wiem, czy kogoś jeszcze takiego. No tam zawsze jest ekipa taka, że tylko przychodzić i oglądać. Ktokolwiek będzie, to ja wierzę w to, że organizatorzy wybiorą takich, że będzie co oglądać na pewno. Myślę, że takiego zawodnika z Kazachstanu też dużo oglądam. Andrzej Kędzierski się nazywa, bardzo ładnie walczy, no i myślę, że może jakiegoś Japończyka, może Watanabe, gdzieś tam po latach, żeby się spotkać, zobaczyć, no, także os. Dimitrowa, Kapanadze, z dziewczyną Popowo, walkę. No tylko tak z zagranicznych może, chyba że Adriana Niemczek, super dziewczyna walczy. Macieja Mazura oczywiście. A Shimamoto. Obu braci najlepiej. Piękna technika, świetny timing, także bardzo dobrze się ich ogląda, nie tylko na treningu, ale zwłaszcza w walce. Dobre pytanie, no Sensei Andrzeja. Nie, tak na żarty. Ciężko powiedzieć, jest tylu wspaniałych zawodników, którzy są młodsi i pokazują swoją klasę, to jest coś wspaniałego, że po prostu oni walczą. A kogo bym chciał zobaczyć? Wszystkich najlepszych. Siebie. Siebie na chętnie zobaczę. A jaka walka na Kokoro wywarła na tobie największe wrażenie, emocje? Kurczę, powiem ci, że chyba dla mnie najcięższa też taka emocjonalnie to była walka Maćka z Zimantasem. Największe wrażenie chyba jak kiedyś Marek z Maćkiem walczyli i tam było bardzo dużo dogrywek. A to dawno było, chyba 10 lat temu, taka mocna wojna była. A to powiem, że Marek Odzeniak znowu imienia nie pamiętam, Oczej. Walka, która no Marek to perfekcyjnie rozegrał taktycznie i udało mu się wygrać i udało mu się, że tak powiem, nie zginąć podczas tej walki, ponieważ jakby walki z Oczajem zawsze są takie, że są obarczone dużą dawką ryzyka, że tak powiem. Finał Artiuszyn tutaj z Miszkaladze.
naprawdę bardzo silny zawodnik Tuszyn i takie lokacje jak on kopie, no chciałbym zobaczyć na swojej nodze, czy wytrzymał takie kopnięcia. Tak. I chociaż myślałam, że Maskaladze wygra, to jednak inaczej wyszło. Tak. Walka Ociaja z Markiem Odzeniakiem. Okay. Największa różnica wagi. No i Marek dzielnie stawiał opór. Myślę, że 30-40 kg cięższemu przeciwnikowi.そうですね、わざわざ日本からこうやって呼んでいただいたので、その日本の猟奇文化を、空手の文化を伝えれたなと、基礎から伝えれたらなと思ってポーランドに来ました。もう日本より日本っぽいです。本当にすごくポーランドに来た気分でなく、こう日本の環境にいるって感じで稽古することができました。そうですね。基本空手は基本があって移動稽古があって、それが全て組手につながっているっていうことを、伝えたかったです。空手を通じて、たくさんの、全世界の人とこう心が通じ合えるっていうのは本当空手ならではだと思うので、我々も日本で精進しながらまたポーランド来た時にはまたこうやって一緒に汗流せたら、幸せだと思いますので、お互いこう高め合って、生き様を磨いていければなと思います。空手は日本の文化であり、心技体という言葉があるように心の部分が一番、重要視されています。その、心の部分を、空手の選手、空手をやってる人たちはもうネバーギブアップ、絶対諦めないっていう強い気持ちを持って、稽古に励んでほしいと思います。Napisz w komentarzu US, jeśli dotrwałeś do tego momentu. My w tym filmie chcieliśmy wam pokazać to, co działo się na tym obozie. Mam nadzieję, że te fragmenty, króciutkie fragmenty z tego obozu przydadzą wam się w waszym kumite, nie tylko na zawodach, ale i w treningach i że będziecie stosować coraz to lepsze i ciekawsze techniki. Tymczasem my już niebawem widzimy się na kolejnych, najważniejszych wydarzeniach ze świata Kyokushin. US!